Partnerami tego odcinka są Marta Malak, zakup, wynajem i sprzedaż nieruchomości w Dubaju, Aleksandra Kościelak, imigracja do Kanady bez stresu i WebArt Studio, strony internetowe. Linki do stron naszych partnerów znajdziecie w opisie. Cześć, witam wszystkich na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj naszymi gośćmi są Timi i Radek, którzy łączą się z nami ze Szwajcarii. Cześć Timi i Radek, jak się macie? No, Cześć. pierwsza, cześć, witam serdecznie. Witam Was. Dziękuję, że zgodziliście się oczywiście na tą rozmowę. Jest nam bardzo, bardzo miło i bardzo przyjemnie. Super. Proszę powiedzcie, skąd z Polski pochodzi? No, z Polski. Ja wiem, że Ty, Radku, jesteś oczywiście z Polski, a powiedz Timi, skąd przyjechałaś do Szwajcarii oczywiście? Ja pojechałam od Rumunii przed 3 lata, ale jestem Węgierka, czyli mieszkam Transylwania. Mogę trochę pomóc. Nie wiem, że kiedyś słyszałaś, że Transylwania. Oczywiście, tam jest chyba wampir jest stamtąd, tak? Wampiry. Dracula, no. Dracula znaczy się, tak jest. Tak. Widziałaś Drakulę kiedykolwiek tam? Nie. Nie. Czy tam jest zamek chyba, tak? Jego, czy coś takiego? Super. Czyli ty urodziłaś się na Węgrzech, a następnie mieszkałaś w Rumunii, tak? Dobrze mówię? I ty przyjechałaś z Rumunii, nie? Ja potrzebowałem 2 lata, żeby to zrozumieć. Bo od samego Mamy 30 minut tylko, słuchaj. początku było bardzo ciężko. Bardzo szybko, w bardzo szybkim skrócie. To jest część Rumunii, to jest część Węgier, która po pierwszej chyba wojnie światowej była podzielona i oddali to ziemię węgierską Rumunii. I tam do dzisiaj jest ponad 1 milion osób, które trzymają tradycję, w szkołach uczą się po węgiersku, ale mieszkają w Rumunii, jest to teren Rumunii i mają obywatelstwo rumuńskie, ale dostają też węgierskie. Także mają... 2 nacjonalitety. Tak. nie? Tak. Czyli masz podwójne obywatelstwo rumuńskie i węgierskie. Tak. A to super, czyli tam to na pewno musisz znać węgierski i rumuński, prawda? Tak, znam wszystkiego. To nieźle, to teraz jeszcze mówisz po polsku, mieszkacie w Szwajcarii, domyślam się, że mówisz jeszcze po niemiecku. No, mówię też po niemiecku. I po angielsku pewnie. A po angielsku już zapomniałam dużo, bo nie używasz. nie używam. No. No to pięknie. Ale 5 języków. Ale teraz już w pracy Potrzebny nam. potrzebne. Bardzo potrzebne i już pogadam i już mi Przypomniałaś sobie. tak. Super. A proszę, Radku, powiedz, skąd ty przyjechałeś? Ja przyjechałem do Szwajcarii w 2016 roku z Niemiec. Nie przyjechałem z Polski, bo byłem już wcześniej długo w Niemczech. A jak długo mieszkałeś w Niemczech i czym się tam zajmowałeś? W Niemczech byłem prawie 10 lat. Wyjechałem tam, uczyłem się języka na samym początku niemieckiego. Tam się nauczyłem języka niemieckiego i praktycznie od samego początku pobytu tam pracowałem w budowlance. Na początku była to firma, gdzie Polak był właścicielem i pracowałem tu chyba z rok czasu przy wykończeniach, remontach, a po roku założyłem swoją działalność i pracowałem tam na własnej działalności. Super. A Timi, proszę powiedz mi jeszcze, jak długo uczysz się polskiego, bo bardzo dobrze mówisz po polsku. Ja początku, kiedy pojechałam przed 3 lata w maju, pracowałam u Gampera, to znaczy firma Gampera, takie No, firma, która produkuje warzywa. A od razu na pole, na jatenie, Na plewienie i byli wszystkie Polacy, dziewczynami pracowałam. Cała grupa. I ona była jedyna. Jedyna byłam Węgier i wszystkie Polacy było. I tak się nauczyłam. 4 miesiące pracowałam na pole i tak zaczynałam się uczyć po polsku i później od Radka też.
Czyli już trochę czasu się uczysz, a czy dobrze dogadywałaś się z tymi Polkami, które tam pracowały? Bo jak wiemy, Polak-Węgier, dwa bratanki. Na pewno znasz to powiedzenie dobrze. Tak, znam, tak. Czy sprawdza się w waszym związku? Chyba tak. No, to mentalitet jest nie tak samo, ale Bardzo podobne. bardzo Na pewno podobne. jest o wiele bardziej podobne niż człowiek poznałby, nie wiem, Szwajcarkę czy Niemkę, bo to jest całkowicie odmienna kultura i zachowanie i w ogóle myślenie. Okej. A czemu ty mi proszę powiedz, czemu zdecydowałaś się wyjechać z Rumunii, tak? Z węgierskiej części Rumunii. Tak, perfekcyjnie. Ja miałam ostatnie bardzo dobre prace. Pracowałam u Coca-Cola, także pojechałam do wszystkiego sklepu. Przedstawiciel handlowy. Tak, przedstawiciel handlowy. I dostałam też auta od firmy i wszystko. Miałam bardzo dobrze pracę, ale nie wiem, coś mi kręciło w głowie i miałam koleżankę tu w Szwajcarii i ona kiedyś powiedziała, że jak chce jechać, no to ona trochę pomaga czy coś i to jedna środa, pogadaliśmy też z telefonem i mówiła, że wiem, że teraz masz dobre prace, ale nie chcesz iść gdzieś więcej robić czy coś, a ja mówiłam, że nie wiem i sobota już byłam tu w Szwajcarii. To 3 dni za... No, to nic nowego. Tak. No to, ale to była dość duża zmiana dla ciebie, bo tu nagle, wiesz, jeździłaś swoim służbowym samochodem, tak? A tu nagle musiałaś iść do takiej troszkę fizycznej pracy, prawda? Troszkę. Troszkę? Dość ciężka praca, tak? Ciężka było, no. Ja, wiesz, pracowałam w domu też u mojej rodziny fizyczne pracy, ale nie tak, że cały czas tak jesteś, wiesz, na pole, na Tak. Schylone i schylone. tak. To Praktycznie. jak długo tam pracowałaś? O, na pole pracowałam, nie wiem, tak od razu 4 miesiące codziennie, bez niedziela, a później na winter, Na hali już. na hali, Na produkcji. Na produkcji, hali produkcyjnej. na pakenie, no. To chyba dużo lepiej, prawda? Bo to nie trzeba w słońcu, w deszczu pewnie Pogoda już pracować. tak nie męczy na pewno, tak? No. Zgadza się. Pada deszcz, słońce świeci, brudna jesteś i zmęczona i wszystko ci boli, no to nie jest tak łatwo. Nie było tak, ale dałam radę. No to super, dokładnie. Ja też zaczynałem w Stanach, w Chicago, zaczynałem jako malarz pokojowy. Też nie było łatwo, ale już opowiadałem to nieraz na kanale, nie będę opowiadał kolejny raz tej historii oczywiście. A proszę powiedz, Radku, a dlaczego ty w ogóle zdecydowałeś się wyjechać z Niemiec do Szwajcarii? U mnie było to tak, że kolega, który był Niemcem, z którym się kolegowaliśmy i przyjaźniliśmy, on wyjechał do Szwajcarii wcześniej, rok albo 2 i cały czas mnie męczył, cały czas w telefonach, przyjedź tutaj, tu się 2 razy więcej zarabia, tu jest lepiej. Ja nie miałem złej pracy, ja miałem po tych już latach w Niemczech dobrą pracę. Praca na budowie w Niemczech różni się też od pracy na budowie w Szwajcarii, bo byłem tutaj na jednym dniu próbnym i wiem, jak wygląda tutaj budowa. Ja byłem tam już właścicielem firmy, tak? Miałem ludzi, którzy pracowali, więc jedzie się rano na zakupy, przyjeżdża się na budowę, obejrzeć, jedzie się znowu coś dokupić. Te dni mijają, pracuje się, pilnuje, więcej przy komputerze, pisanie rachunków, oglądanie, kosztorysy, wyceny. Ale namówił mnie i przyjechałem. Zatrzymałem się u niego i zacząłem szukać pracy. No i tak wypadło, że znalazłem to ogłoszenie właśnie z firmy Gamper, gdzie my się poznaliśmy. Zadzwoniłem tam i byłem bardzo zaskoczony, że powiedzieli mi, że mogę od razu zaczynać. Od razu. A było to spowodowane tym, że ja dla nich byłem osobą, to jest firma, gdzie pracuje 100 osób
a praktycznie wszyscy przyjeżdżają na sezon, nikt nie zna języka, a tu dzwoni osoba, która zna niemiecki i która chce do pracy, tak? Więc przyjęto od razu. No, żałowałem już w pierwszej godzinie następnego dnia. Żałowałem w pierwszym dniu pracy już o godzinie 7 rano. Co ja zrobiłem? A czemu żałowałeś, że też pracowałeś na początku na polu? Ja zacząłem najnormalniej od razu na polu przy cięciu warzyw. Rano przyszedłem do firmy, do tylko cześć, tu masz noża, tam jest ekipa, tam masz iść. Pojechaliśmy, 6 rano, nie wzięte gumowce, nie wzięte żadne ubranie, nóż w ręku, nigdy w życiu nie uciąłem nawet jednej sztuki sałaty. Także no było to duże zaskoczenie. Walczyłem z sobą, czy to będzie już od razu ostatni dzień pracy, ale jestem zazwyczaj bardzo uparty i pomyślałem, że no dobra, dam szansę, ten pierwszy dzień wytrzymam. Potem powiedziałem sobie na drugi dzień, dobra, wytrzymam tydzień, zobaczę. Potem było, a dobra, do tej pierwszej wypłaty. No i z dnia na dzień organizm się przyzwyczajał, było coraz łatwiej, już to znosiło się. No, a potem bardzo szybko, nie wiem, byłem parę miesięcy na polu. Potem bardzo szybko już dali mi pracę na wózku widłowym, na hali i potem już było o wiele inaczej. Tak, bo ty chyba plusem było to, że ty mówiłeś i po polsku, i po niemiecku. Tam na pewno było dużo osób z Polski, które Tak. nie mówiło w ogóle po niemiecku, tak? Dlatego miałem bardzo dużą możliwość i już po 4 latach byłem zastępcą kierownika i ta praca wyglądała już wtedy całkowicie inaczej. Bo bardzo duża odpowiedzialność. Jak nie było kierownika, to ja byłem kierownikiem, 25 osób, pilnować kompletnie wszystkiego. Od zamówień po realizację, także było mi ciężko z tamtej pracy się zwolnić, jak wpadłem na pomysł, że chciałbym, że już na tyle się usamodzielniłem, że chciałbym swoją firmę otworzyć znowu, tak? Bo zawsze byłem jednak przyzwyczajony w życiu pracować na swoim, mieć własną działalność. To jest moja pierwsza praca w życiu, gdzie pracowałem na etacie. O, a powiedz proszę, czy to się w końcu zgodziło, czy pod koniec, jak już byłeś zastępcą kierownika, czy faktycznie zarabiałeś 2 razy tyle, ile zarabiałeś poprzednio, mając firmę w Niemczech? Chyba nie. Jakbym pracował w Niemczech na etacie u kogoś, to może by było 2 razy więcej. Ale że ja tam miałem działalność, to byłoby ciężko, to jest ciężko porównać, prawda? Tak. Bo tak na firmie są już osoby, które pracują, od każdej z tych osób się zarabia i nie doszło do tego, że miałem 2 razy więcej. Że 2 razy więcej. Okej. A ile w ogóle możesz zdradzić, ile się zarabia na takim stanowisku? Tak mniej więcej. Mniej więcej tutaj w Szwajcarii, na stanowisku powiedzmy na Albo nie tak. Może powiedz tak, ile zarabiałeś tam na początku, gdzie byłeś na polu, i później na samym końcu, gdzie już byłeś zastępcą kierownika? Na samym końcu nie mogę, bo miałem zabronione, jak dostawałem podwyżkę. Na samym początku było to 3200 franków. Na samym początku. A ile to jest na złotówki? 3200, nie no, na rękę było 2700 razy 4,5, 11 tysięcy, tak? Coś koło tego. Czyli to na polskie warunki to jest dość dobra oczywiście wypłata, ale w Szwajcarii oczywiście chyba... Najniższa z najniższych. Okej. Ale mówię, na warunki polskie, że to są dość dobre, 11 tysięcy złotych chyba. Nawet chyba do tej pory. Nie jestem pewny, bo tam dawno nie byłem w Polsce i nie wiem, jak się teraz zarabia, ale chyba 11 tysięcy złotych w Polsce obecnie to troszkę jednak jest chyba dość dużo, wydaje mi się, tak? Nie jest mało na pewno. A to była tam minimalna w Szwajcarii, tylko że oczywiście Szwajcaria jest na pewno dużo droższa, na pewno wynajem jest droższy, życie jest droższe, wszystko jest droższe, prawda? No, zarabiając tutaj tę najniższą na samym początku, nie ma możliwości, żeby wynająć samemu mieszkanie, żeby mieszkać na swoim mieszkaniu, trzeba mieszkać gdzieś u kogoś na pokoju. To też było dla mnie wielką różnicą. W Niemczech miałem mieszkanie swoje, wszystko, a tutaj musiałem się już wyprowadzić do początku, wynająć pokój, bo pokój kosztował 500 franków i to można było opłacać z tej pierwszej wypłaty. Tak. Także no, ten przeskok był bardzo, bardzo duży tutaj. Nie był pozytywny, można tak powiedzieć, na samym początku. Dla mnie.
Wydaje mi się, że dla osób, które przyjadą i zaczynają w ogóle gdziekolwiek pracować, no to jest to różnica, jak w Polsce pójdą do pierwszej pracy i zarobią 4-5 tysięcy, a tu przyjadą i nawet w najgorszej pracy zarobią od razu 11, tak? Tak. A jakbyś się teraz cofnął w czasie i był dalej w Niemczech i miałbyś podjąć jeszcze raz tą decyzję, to Wiedział, co będzie mnie czekało? tak. Że będę na tym polu i nie przyjechałbym od razu. Ale jak pomyślisz teraz o tym, co się dalej stało, to chyba jaka by była decyzja? To przyjechałbym od razu. Aha, super. Chyba też ta druga połówka, która jest teraz z tobą, też jest tym, ma wpływ na tą decyzję, prawda? Oczywiście, że tak, oczywiście, że Albo tylko. albo tylko. Nie no, teraz bym pojechał gdziekolwiek by trzeba było, także nie wyrzekam się, że pojedziemy kiedyś do Rumunii, czy na Węgry, czy gdziekolwiek indziej, także Często jeździcie do Rumunii? Czy byłeś w ogóle w Rumunii razem? Czy byliście razem? byłem, tak, byłem, byliśmy raz czy dwa razy. No, Dwa ty razy. byłeś Trzy 3 razy byłeś. Trzy razy. No pierwszy wyjazd oczywiście pamięta się najbardziej. Pierwszy był fascynujący. Tak, bo tam w sumie nie jest tak daleko chyba, prawda? No jest, My 1700. No jest troszkę dalej niż do nas. Troszkę dalej niż do nas, do Polski. Jednak trzeba jechać dalej. 700 kilometrów. My jak jechaliśmy pierwszy raz, to jechaliśmy najpierw do Warszawy. To była taka dłuższa wycieczka. Jechaliśmy najpierw do Polski, byliśmy w Warszawie. Potem z Warszawy jechaliśmy dopiero do Tymi. Także to były dłuższe czasy. Było bardzo fajnie. A w sumie jeszcze was nie zapytałem, skąd się z nami łączycie? Gdzie mieszkacie? W którym mieście w Szwajcarii? W Szwajcarii Frauenfeld, kanton Thurgau. Koło Zürich. Między Zurichem a St. Gallen, czyli nie wiem jak to wytłumaczyć w sumie. No, Pół godziny mamy do Zurichu. pół godziny do Zurichu. Ja miałem kiedyś tam przesiadkę w Zurichu, to troszkę znam. Aha, i jeszcze mieliśmy lot odwołany i musieliśmy długo czekać na kolejny lot, ale lotnisko było tam jest piękne oczywiście. Lotnisko bardzo, bardzo fajnie tam było. A czy tam w tej miejscowości, w której mieszkacie, mieszka dużo Polaków? Czy macie tam znajomych Polaków, czy może Rumunów tak samo? Albo chyba to już jest niemożliwe, żebyś spotkała tam kogoś z tej samej okolicy, w której ty mieszkasz. Myślisz, że w ten miejsca, gdzie my mieszkamy, czy Znaczy, nie jest? ja wiem o co chodzi. Jeżeli chodzi o Polaków, może ja zacznę, to jest sporo. Jest sporo, bo ja mam nawet kontakt jeszcze z wieloma osobami, które pracowały w firmie, tam gdzie ja pracowałem wcześniej. Także mieszka w tej okolicy tutaj dużo Polaków. Mamy w klatce Polaków, sąsiadów, tylko akurat nie mamy czasu utrzymywać nawet jakichś większych relacji i kontaktów. Oni też pracują tutaj na jakichś stanowiskach w gminie, w urzędzie i praktycznie cały czas ich nie ma, bo albo w pracy, albo od razu ferie. W bloku następnym obok są Polacy, także na pewno jest bardzo, bardzo dużo. No i są też z okolic, które kojarzę, na przykład w Warszawie, tak, z Warszawy. Także jest, bo to jednak nie jest aż tak daleko już jak Ameryka, czy jak u was Kanada. No i tutaj jest Polonia, grupa na Facebooku, bo akurat jak teraz mamy ten bar, no to wiemy, że jest potężna i odzew jest bardzo duży i przychodzi bardzo dużo, więc Polaków jest bardzo dużo. A wiem, że od strony Tymi też są osoby, które mieszkają u niej w okolicy i to w parę kilometrów, więc ona tu ma też osoby, które mieszkają tu na stałe, ale znają się jeszcze przed wyjazdu za granicę. O, super, fajnie. A może jeszcze powiedzcie, jak się poznaliście, bo domyślam, że w pracy się poznaliście, prawda? Tak, dobrze się domyślasz. Bardzo dobrze. I może ty mi opowiem. Tak jest. Niech też coś mówi. Proszę powiedz, czym Radek cię tak zauroczył? No, to było tak, że Bo chyba nie tym, że był zastępcą kierownika, tak? No, to też nie była jakaś taka funkcja, żeby dla nią polecieć. nie. Ja żartuję oczywiście. Ja tak pamiętam, że
pracowałam 2 tygodnie już na pole, a zaczynała mnie plecy boleć, co nie? Nic nie mogłam nikomu powiedzieć, że nie mogę dalej pracować i mi tak bardzo boli, bo jeszcze język nie umiałam, jeszcze wstydziłam się. Tak. I dalej tak pracowałam, ale bardzo, bardzo ciężko było. A mieliśmy jedną grupę na pole, co nie? A później pojechali jeszcze jedna grupa, a tam było Radka. Grupę. Tak, bo jak przychodziło lato i my mieliśmy mało pracy na hali i w ogóle tam wszystko stało, to najważniejszym działem było plewienie na polu. I ja miałem też grupę, busa, dziewczyny i jechaliśmy na pole. I pamiętam to, że przyjechaliśmy wtedy na jedno pole, druga grupa, żeby pomóc. Także No. I byłam na jedną raję? tak, Jak czy to jest? nie wiem, no rajka, tak? No, rajka. Po polsku. Rządka, tak? Rządka, rządka. no. A pracowałam tak dalej, nikomu nie gadałam i patrzę, że ktoś mi tam pomaga na tamtą stronę, co nie? I nie wiem, to jak tak spotkaliśmy, że ja tak, a Radek od tutaj pracował, a tu I spotkaliśmy, I tak zostało. Tak zostało od tego. a ja tylko mogłam powiedzieć, że dziękuję i to tyle. Było Pogadać za bardzo nie pogadaliśmy, bo od tego momentu, jak się poznaliśmy, jak się tam w ogóle spotkaliśmy i zobaczyliśmy, to w tym danym momencie nie mieliśmy żadnego wspólnego języka, tak? Ja mówię po polsku i po niemiecku, a ty mi mówiła po węgiersku i po rumuńsku. Ale tam to jeszcze nic nie stało, to nie pogadaliśmy i nic. To było jeszcze czerwiec, że tak spotkaliśmy i to dziękuję i tyle. A później za 2 miesiące ty mi napisałaś na Messengerze. Tak, że chciało się coś- prawomocnić. A w august, ten miesiąc mi napisała. Widywaliśmy się w pracy, tak? No, cześć i no w końcu nie wytrzymałem i coś tam zaczęliśmy pisać przez translator i pisać i umówiliśmy się na jakiś spacer pierwszy. No były to bardzo, bardzo, bardzo wesołe spotkania. Tylko on gadał, a ja słyszałam, to coś rozumiałam, coś nie. Czyli jak się poznaliście, to nie było wspólnego języka, którym moglibyście się porozumiewać, tak? Żadnego. Nic. Żadnego, bo nie znam. Nie było na przykład, jak często pary są i na przykład znają oboje angielski i Tak. są obcokrajowcami, ale mają jakiś wspólny język. My nie mieliśmy żadnego. Czyli spotykaliście się i praktycznie nie mogli. Ale co, używaliście tłumaczy? Translator, oczywiście, translator, pisanie. Jedno pisało na translator, pokazywało drugiemu, drugie patrzyło, pisało po swojemu, translator pokazywało. No było bardzo dużo sytuacji, gdzie translator do końca nie działa dobrze, prawda? Także Tak. To, ale po pewnym czasie w jakim języku zaczęliście? Po niemiecku zaczęliście razem rozmawiać? tak. No nastawienie było od razu na niemiecki, no bo wiadomo, że tutaj on jest potrzebny. Tak. Od razu z przemyślenia, nawet pod kątem Timi, jak chciała tu już zostać dłużej i iść do innej pracy, no to niemiecki podstawowy, tak? Nie miała sensu uczyć się polskiego. Chociaż więcej na początku uczyła się polskiego, bo trafiła do Polaków do pracy i cały czas uczyła się tylko polskiego. Tak. A ja uczyłam się online w domu, jeszcze w Rumunii po niemiecku, bo chciałam iść do Niemiec, do Krankenhaus. No do szpitala. Do szpitala. Bo Timi jest pielęgniarką z zawodu. Okej. Tak zaczynała mnie, że idę do Niemiec i później coś tam stało, że nie mogłam skończyć ten online kurs. Okej. Czyli chciałaś po prostu pracować w szpitalu, ale nigdy do tego nie doszło, tak? Nie pracowałaś nigdy w szpitalu? Nie. Okej. Nieduża różnica. Tak jest. A posłuchajcie, a w jakim języku w ogóle się teraz w domu porozumiewacie? Czy Oboje. to jest po niemiecku czy po polsku? Obu. Jak Bogu. jestem
jak nie jestem nerwos, to po polsku. Niekiedy potrafimy nawet rozmawiać, że jedno zdanie jest że rozmawiamy 5 minut po niemiecku, a za 5 minut zaczynamy po polsku. To jak nam, nie wiem, jak akurat przyjdzie do głowy. Nawet nie myślimy o tym. Ja No. o tym nawet kiedy nie myślę. Że nie ma dla nas to żadnej różnicy, ale tych dwóch języków używamy. No to fajnie, bo to ćwiczycie i ten język to jest fajnie. Bo ja A nie jaka była, nauczę nic po węgiersku i po rumuńsku. Niestety. może przyjdzie kiedyś na to czas. A proszę powiedzcie, jaka była wasza dalsza historia? Czy cały czas pracowaliście w tej firmie, czy później pracowaliście też w innych firmach i czym się obecnie zajmujecie? No, kto zaczyna? Ja pracowałam 1,5 roku chyba w tej firmie, nie? Kampera. U Campera. A później oddaliśmy Kundigung, Wypowiedzenie wypowiedzenie z pracy. z pracy oboje, O, proszę. tak? Dlaczego? No, ja miałem założenie pierwsze. Byłem się już na tyle samodzielny, że chciałem robić to, co tak, strony internetowe i pozycjonowanie stron internetowych, bo długo się tym zajmowałem. Wiesz, że jestem web designerem z zawodu. Pracuję na pełny etat jako web designer. Proszę bardzo. Ja nie projektuję, ale mam bardzo dobrych 2 kolegów, którzy mają firmę od 20 lat w Polsce, w Szczecinie. Pozdrawiam Michała i Radka, jak mogę. No i oni zawsze pytali, czy nie chciałbym zostać tu przedstawicielem na ten rynek, żeby po prostu szukać klientów na strony internetowe. I to w Szwajcarii. Tak. I to było te moje założenie, żeby zwolnić się tam i zająć się tym tutaj. Zrobiliśmy stronę internetową, pod to przygotowaliśmy swoją wizytówkę, złapaliśmy jakieś pierwsze zlecenia. No niestety życie zweryfikowało, że to nie jest jednak taki łatwy temat. Robiąc to nawet dobrze, oni to robią wspaniale, znają się na tym, mają mnóstwo stron w Polsce, które są wypozycjonowane na pierwszym miejscu w Google, sklepy mają naprawdę milionowe obroty, ale to nie znaczy, że jak się wejdzie na rynek inny, to od razu będzie pełno zleceń i że tutaj jest 4 razy więcej to kosztuje. Wcale to tak nie działa. Także tego się bardzo szybko nauczyłem, jak zobaczyłem, jak tutaj wygląda. Jednak zawsze nas tutaj będą traktować, może nie, że jakoś tam od kąta rasistowskiego czy coś, ale jesteśmy obcokrajowcami i jeżeli mam wybrać firmę, która praktycznie kosztuje tak samo, albo nawet jest ciut droższa, ale to są Szwajcarzy, z którymi się dogadam bez problemu, nie będzie bariery językowej, jest ta pewność większa i wybiera się tamtą firmę. Więc, a nie chcieliśmy też wchodzić na rynek zaniżając ceny 4 razy, bo pracowali jeszcze taniej niż w Polsce, bo oni nie są tani w Polsce, bo jak w Polsce ma się firmę, która ma już autorytet wyrobiony i wszyscy wiedzą, to te ceny też są już bardzo dobre w tej chwili i zarabia się dobrze. Okej. A ja dzwoniłam, bo ja chciałam iść do szpitalu, co nie? A musiałam zrobić jakieś kursy i tak dalej. Przetłumaczyć papiery. Nie honorują tutaj papierów. Jeżeli ktoś zrobi szkołę, studia w Polsce na przykład, czy w Rumunii, czy na Węgrzech, obojętnie gdzie, i tak tutaj trzeba jeszcze to wszystko ogarnąć i szkoła języki B2. Tak, potwierdzić język na kursie, na egzaminie, przetłumaczyć wszystkie papiery. Oni je troszeczkę uwzględniają, ale na przykład trzeba rok na praktykę za darmo, tak? Dorobić jeszcze, żeby wszystko potwierdzić. No. Czyli co było dalej? Jakie były kolejne prace, które wykonywaliście? Nie, to było tylko to, bo to był krótki okres czasu, to był nie cały rok. To parę miesięcy. Tak, parę miesięcy. Jeszcze w międzyczasie byliśmy właśnie na tych dłuższych wycieczkach, bo odpoczywaliśmy po tej ciężkiej pracy w tamtej firmie, więc musieliśmy się bardzo, bardzo zrelaksować. Ja nie wiem, byliśmy w tamtym roku, to był tamten rok, tamten. 3 albo 4 miesiące na wakacjach.
O, Także wow. to było za następne 2 lata, bo na przykład w tym roku nie mieliśmy jeszcze ani dnia, tak? I w przyszłym też się zapowiada, że raczej za dużo nie będzie urlopu. Także rok szybko zleciał tamten. Ja pracowałem przy tych stronkach. No i pojawił się temat już chyba w połowie roku gdzieś, że trzeba coś z tym zrobić, bo to nie idzie, tu z tym szpitalem nie za bardzo. Na żyć z czegoś trzeba, zarabiać trzeba i coś trzeba robić. Więc jak to nie działa, no to szukamy coś innego. No i padł pomysł od pani baristki. Opowiadaj. No co? No mieliśmy trochę szpargy. No mieliśmy oszczędności, tak? Mieliśmy jakieś tam oszczędności, Trochę, tylko nie które się dużo. szybko rozchodziły, tak, Tak, bo nie I- było stałego dochodu tak. I kiedy? Lipca? w lipcu. No, w lipcu chyba gedacht, pomyśleliśmy, że szukamy stałej pracy, czy coś budujemy razem, co nie? Trzeba było podjąć decyzję, Tak. czy wracamy z powrotem na etaty, No. czy jednak próbujemy jeszcze coś zrobić. No. A ja pomyślałam, że ja mam potwierdzenie, erfahrung, Doświadczenie. doświadczenie na gastronomii, na barista i mogę bardzo ładnie kawę zrobić. I mówiłam, że no dobra, to robimy jakieś małe restauracja albo kawiarnia, Kawiarnie. Kawiarnie, tak. i tak dalej. A tak zaczynała. A w baru Radek jest handwerka, Budowlańce. budowlańca. Jak każdy Polak, tak? No. Ja też. A w domu budowaliśmy. Jedna mała baru. No ja podłapałem temat, tak, bo ja usłyszałem temat, ja nie miałem, nie pracowałem nigdy w gastronomii, ale pracowałem dużo na budowie, ale pracowałem też bardzo dużo w marketingu i dużo mi nie trzeba, jeżeli ktoś mi podsunie jakiś pomysł. Pierwsza rzecz, która mi się bardzo spodobała, to była ta, że jak policzyłem, ile kosztuje kawa, a za ile się sprzedaje kawę i że tam jest marża, jest 1000% marży, Tak. to nie ma w niczym takiej marży praktycznie, bo handlując ubraniami kupujemy je, sprzedajemy z marżą powiedzmy raz 100% maksymalnie. 1000% brzmi bardzo dobrze. Największym problemem jest, że tu jest ilość, tu trzeba bardzo dużo sprzedawać. Czyli Zgadzam. miejsce do sprzedaży musi być dworzec, musi być miejsce, gdzie przechodzi naprawdę tysiące ludzi. No i posłuchałem, tak, pomyślałem, no i zaczęliśmy szukać miejsca. Wszystkie centra handlowe, wszystkie dworce, wszystkie miejsca, gdzie ogłaszali się, że chcą wynająć jakiś lokal. To trwało parę miesięcy. Mieliśmy już bar wbudowanie w domu, ale jeszcze nie mieliśmy, miejsca. Już pomysł. To co macie tam, już mieliście te wszystkie urządzenia, które są do tego potrzebne, tak, w domu? Tak, budować, bo już powiedzieliśmy, że chcemy tak, że ma być mobilny bar na kółkach, żeby wynajmować tylko miejsca gdzieś, małe miejsce, na przykład w centrum handlowym na promocję. Wynajmują często centra handlowe takie malutkie miejsca. No tylko trochę się rozpędziliśmy, bo zaczęliśmy bar budować, wszystko już mieliśmy, a się okazało, że te miejsca są w takiej cenie, że trzeba było 1000 kaw dziennie sprzedać. Więc sprowadziło nas to też troszkę na ziemię. No i pewnego dnia przeglądałem internet i zauważyłem, że poczta szwajcarska wynajmuje miejsca do promocji, do rozdawania ulotek. Ale tam było zaznaczone już nawet na tej stronie, że tam nie jest do sprzedaży żadnych artykułów, że to jest miejsce czysto na ulotki. No i my zaczęliśmy razem rozmawiać i mówię, a może byśmy zapytali, czy przedstawmy pomysł, pokażmy ten nasz bar, po prostu idźmy i zapytajmy, może akurat powiedzą, że tak. Pytanie nic nie kosztuje. No i najpierw ja z tym wyskoczyłem, że chodź zapytamy. Potem się opanowałem, nie, to bez sensu, nie ma co pytać, przecież i tak się na pewno nie zgadzał. I wtedy Timi zaczęła mnie męczyć. Nie, chodź zapytamy, nic to nie kosztuje. Pojechaliśmy na... Dużo ludzi tak, bo tam jest dużo ludzi i lokalizacja tej poczty, którą widzieliśmy w Zurichu, jest po prostu super przy samym dworcu.
No i pojechaliśmy w końcu na tą pocztę. Pojechaliśmy na tą pocztę, weszliśmy, spytaliśmy się, kto jest odpowiedzialny za te miejsca do wynajmu, za te promocje w Flesie. Przyszedł kierownik poczty główny. Powiedzieliśmy mu, o co nam chodzi, po prostu otwarcie, że chcielibyśmy to miejsce wynająć, nawet na stałe, na dłużej, ale że my chcemy kawę sprzedawać. On nas zaprosił do biura, pogadaliśmy, przedstawiliśmy wszystko, wziął zdjęcia, wziął opis, powiedział, nic nie obiecuję, ale spytam się w Bern, w siedzibie głównej i dam wam odpowiedź. Minął czas, 3 tygodnie, zapomnieliśmy już o tym. Już to nawet chyba ze 2 miesiące, już nie pamiętam, ale zapomnieliśmy już o tym, kompletnie. My szukaliśmy jeszcze w międzyczasie cały czas gdzieś miejsca innego. Dzwoni telefon. Mamy zielone światło, przyjedźcie dogadać szczegóły. Jest zgoda z głównej siedziby na próbę. Ucieszyliśmy się mega, pojechaliśmy, dogadaliśmy wszystko. Zawieźliśmy bar. 1 grudnia w zeszłym roku zaczęliśmy sprzedaż. To było od razu zapłacone na 3 miesiące. Na 3 miesiące, tak. Na 3 miesiące, na taką próbę. Musieliśmy zapłacić za 3 miesiące za wynajem tego miejsca. I grudzień, styczeń, luty był czas próby. Czy to się przyjmie, czy to będzie pasować, czy ludzie nie będą na przykład na coś narzekać i się okaże, że to w ogóle nie sprawdza. Poczta miała jakieś tam małe doświadczenia z kawą, ale złe, bo jakaś firma próbowała wejść z automatami do kawy. I od razu ten kierownik już na tym pierwszym spotkaniu powiedział, ale czy tam będzie osoba, która będzie robiła tą kawę? A u nas w planie było, że tylko z osobą, że ma być właśnie barista, żeby robił cappuccino, żeby malował, żeby robił latte. I to się im spodobało. To się im spodobało, że będzie osoba. Super. Czyli macie tam swój lokal, czy to jest tylko po prostu stanowisko? Stanowisko, bo to jest na głównym, jest wielka poczta. Tak. I jest na tej poczcie po prostu zrobiony na 4 metrach kwadratowych bar, gdzie jest kawiarka, gdzie są lodówka, gdzie jest wszystko, trzeba było umieścić w bardzo małej przestrzeni. Super, super. I no jak poszły te 3 pierwsze miesiące? Grudzień. My wiedzieliśmy, że to nie ma już na świecie w tej chwili takich interesów, że się wchodzi i się od razu jest milionerem. My wiedzieliśmy, że to jest na lata, że to potrwa, będzie trwało. Oczekiwania były troszkę większe na samym początku, że jednak tam jak liczyliśmy, przechodzi na poczcie jest 1000 osób, 1500 dziennie. Grudzień, tak, dobry miesiąc. Na obok poczty po tej całej głównej ulicy przechodzi z 15 000. To nawet jak 1% kupi kawę, ale to też tak wcale nie działa, że 1% by było bardzo dobrze. Wszyscy myślała, że to jest tylko promocja. Że to na chwilę, tak. Na chwilę wszyscy nas traktowali tak, gratis. że przyszła jakaś firma, reklamuje, każdy podchodził, chciał za darmo. No bo tak są ludzie przyzwyczajeni w takich miejscach. Nawet w centrum handlowym, jak ktoś wynajmie na chwilę, to jako promocja to zazwyczaj jest albo bardzo tanio, albo za darmo. No i tak ale nie było też, co my zauważyliśmy. Był grudzień, zamknął się, był styczeń, gdzie jest o wiele gorszym, jest najgorszym miesiącem roku. Było więcej niż w grudniu u targu. Przyszedł luty, który też jest bardzo złym miesiącem zazwyczaj. Było więcej niż w grudniu i w styczniu, tak? Czyli wzrasta. I to nam dało sygnał, że no to ma sens i to będzie działało. No i potem coś jest. Największe wydarzenie, co najbardziej praktycznie pomogło. Daliśmy reklamę przed wejściem, która stała się bardzo znana w całej Szwajcarii. Kawa 4 franki, poproszę kawę 3 franki, dzień dobry, poproszę kawę 2 franki. To był strzał w dziesiątkę. Daliśmy to przed 2 wejściami na potykaczach, tak, po polsku, tak na to mówię. I za 2 albo 3 tygodnie przychodził tamten dziennikarz jednej z najbardziej znanej gazety w Szwajcarii. Jest taka gazeta 20 minut, ona jest darmowa, ma nakład prawie 1 000 000 egzemplarzy i ona leży codziennie rano na wszystkich dworcach i przed wszystkimi przystankami, więc jest mega poczytna. I ten dziennikarz chodził tamtędy zawsze do pracy, nie wytrzymał, wszedł i się pyta, czy mogę napisać o tym artykuł, bo jest to bardzo, bardzo fajne. Ja nawet jeszcze do mnie nie dotarło, jakie to szczęście dla nas było.
bo Tak. to był strzał w dziesiątkę. Ja mówię, no czemu nie? Oczywiście. Umówił się ze mną na następny dzień, przyszedł, zadał trochę pytań. Jak poszedł ten artykuł, to po prostu wszystko wystrzeliło. Wystrzeliło codziennie po 10 osób, każdy przychodził, śmiał się, każdy od razu mówił dzień dobry, poproszę kawę, tak? My sprzedawaliśmy za te pół ceny, ale reklama była ogromna. Reklama była ogromna. Czy dalej do tej pory macie tą reklamę, czy... Teraz znieśliśmy tydzień temu, zmieniliśmy te ogłoszenia, już nie ma już To tych, już niepotrzebne. nie ma już tych, bo już się, tak, już spełniło swoją rolę, tak? I zaczęło trochę komplikować, bo zaczęły przychodzić osoby, które są po prostu uprzejme, mówiły dzień dobry, poproszę kawę, a my sprzedawaliśmy, liczyliśmy pół ceny, a one mówią, a dlaczego pół ceny? Dlaczego 2 franki, a nie 4? I musieliśmy się w drugą stronę tłumaczyć, bo mieliśmy taką reklamę, jak ktoś tak mówił. I zaczęło to po prostu robić problemy. Tak, tak, ale widzicie, to jednak trzeba mieć trochę szczęścia, ale też ty miałeś doświadczenie w marketingu i zobaczcie, jak to pomogło, bo wam to praktycznie pomogło bardzo rozwinąć wasz biznes. Tak, tak. No to jest wszystko taki układ przypadków, ale też doświadczenia i to te połączenie jedno, drugie, no to wszystko się super złożyło. Musiało tak być. To jak długo już teraz prowadzicie kawiarnię, można powiedzieć, tak? Od 1 grudnia, tak, jest lokal w Silpos. No to nie jest długo jeszcze, tak? Mam teraz 7, czyli 8 miesiąc. 8 miesiąc jest. Tak. Tylko już od paru dni są 3 lokale. Także to się bardzo szybko rozwija. Bo po tym pierwszym artykule, jak zaczęło bardzo dużo tych osób przychodzić, to dużo osób zaczęło się pytać, a czy ja mógłbym coś takiego otworzyć? Że bardzo fajny pomysł, bardzo fajna idea. I znowu zaczęli mi dawać do myślenia, że no dlaczego w sumie nie? Przecież franczyzna, przecież jak mamy, poczta już nas zaprosiła, że chcieliby, żebyśmy się tym zajmowali. Także poszliśmy od razu z drugim pomysłem. Powiedzieliśmy, czy moglibyśmy robić franczyznę, czy możemy zrobić w innej poczcie tam. Pomysł się przyjął od razu, został też zatwierdzony. Przygotowali papiery, umowę. Znaleźliśmy 2 osoby bardzo szybko, które chciały od razu, po prostu chcę i koniec. No i te osoby już prowadzą, już w tej chwili właśnie parę dni temu. No było bardzo dużo pracy, bo ja ten pierwszy bar robiłem sam i te 2 następne, no sam w sensie, że firma go nie robiła. Nie, pierwszy, który w ogóle robiliśmy, bo ten już jest drugi, a te są 3. i 4. Pierwszy robiliśmy we dwoje, całkowicie we dwoje w domu. Jak na tej poczcie już wiedzieliśmy, że będziemy na stałe po 3 miesiącach, no pomyśleliśmy, że nie może też wyglądać tak prowizorycznie. Zaprojektowaliśmy już taki, żeby to wyglądało porządnie. W domu mieliśmy totalną budowę, bo nie mieliśmy hali, nie mieliśmy gdzie. Zamówiliśmy płyty na wymiar, wszystko już z zalaminowanymi rogami. Odsunęliśmy wszystkie meble w salonie i 3 tygodnie była budowa. Tymi była załamana, jeżeli chodzi o sprzątanie. Kurz był wszędzie. Może jeszcze się zajmiesz produkcją takich barów. Będę musiał, bo każda następna franczyzna to następny bar do zbudowania. Zrobiliśmy ten pierwszy bar, jak już był pomysł, że już jest następny, trzeba budować następny dla franczyzny i następny, no to już musiałem się odezwać do firmy, gdzie pracowałem, do tego kampera. Żyję tam, ja dałem wypowiedzenie, mogliby być bardzo źli na mnie, ale powiedzieli, że nie ma najmniejszego problemu. Dostałem miejsce na hali i wszystko już 2 bary robiliśmy tam. Także te następne były robione tam. Pomogli z samochodem, żeby wziąć busa, żeby zawieźć na montaże tutaj. No super. Jestem mega wdzięczny za to. No i teraz od drugiego, dzisiaj jest 5, tak? Drugiego było otwarcie tych 2 następnych punktów, więc jutro na przykład jest poniedziałek, to już są 3 miejsca. Super. Gratulacje w ogóle, zobacz, ile powiedziałeś, 8 miesięcy i tu nagle już otwieracie kolejne lokalizacje i teraz to już tylko tych chyba lokalizacji możecie bardzo dużo otworzyć, tak? Bo to praktycznie po całej Szwajcarii. Tak? Na naszej stronie internetowej dostaliśmy 75 miejsc, gdzie To ty będziesz chyba
produkcję, musisz rozwinąć tą produkcję tych barów. Czy to tych barów po prostu nie można kupić, czy one są, można, tylko są drogie i lepiej się je Chciałem opłaca ograniczyć kupować? koszty dla tych osób, które otwierają franczyznę, bo to nie sztuka. Tutaj płacą te osoby tylko za płyty, tak? Nie jest liczona żadna robota, transport, montaż, wszystko. Jakby to zrobić, że będzie to zamówione gdzieś w firmie, ona to przywiezie, to by wzrosło z 3000 do 20 od razu za sam bar, tak? Bo szafki tutaj takie zamówić gdzieś w firmie, to tak porównajmy z kuchnią nawet, tak? Byle jaka kuchnia kosztuje 15 000 franków. Tak. Ale musi ją tak samo wyglądać. No tak samo, można by było zlecić firmie, tak? Pokazać chce kopię. Zaraz by przysłali osobę, bo to trzeba przerzucić do komputera, zaprojektować. Za ten Tak. sam projekt już by było 10 000 i potem za każdą szafkę, no to jest oczywiście możliwe, ale bez sensu całkowicie. A w ogóle jeszcze właśnie nie zapytałem, jak się nazywa ta kawiarnia? Barista bar, po prostu barista bar. O, proszę, super, super. Czyli, a jeśli ktoś by się chciał do Was zgłosić, to jaki to jest właśnie koszt? Bo Ty wspomniałeś, że oczywiście trzeba to stanowisko zbudować, czyli ty się tym oczywiście zajmujesz, a jeśli ktoś chciałby się skontaktować, otworzyć taką franczyznę, jak to wygląda? Jest wszystko opisane bardzo dobrze na naszej stronie internetowej, a tak ogólnie to trzeba mieć około 20 000 franków, na to trzeba być przygotowanym. To jest koszt baru, to jest koszt pierwszej wpłaty leasingowej na maszynę, kompletnego baru łącznie z displayami, z monitorami, po prostu ze wszystkim, łącznie z pierwszą mitą, łącznie z całymi zakupami pierwszymi. W 20 000 się człowiek zmieści, z tym, że my od razu zapowiadamy też każdej osobie, która jest zainteresowana, żeby to też nie były albo ostatnie pieniądze, albo żeby ta osoba miała jakieś, najlepiej żeby to była para, gdzie jedna osoba ma stały dochód, bo to nie da takich zysków od razu, żeby się z tego utrzymać. Potrzebuje czasu. I zgłaszały się do nas osoby, które miały tylko, nie wiem jak to powiedzieć, czy tylko, no miały 20 000 Oszczędności. oszczędności, no ale chciały wejść w to, tak, czyli zaczynają i potem się okazuje, że po pierwszym miesiącu zarobią, żeby zrobić tylko zakupy na następny miesiąc i zapłacić mitę, a przecież każdy ma gdzieś dom, mieszkanie, samochód, koszty życia, jedzenie, tak, i na to trzeba mieć pieniądze. Zgadza się, to dobrze o tym mówicie i że to po prostu traktujecie w ten sposób. A jaki jest adres waszej strony internetowej? Czy jest taki sam jak nazwa? Tak, baristabar.ch. CH. Baristabar.ch, tak. Czyli ta domena jest oczywiście szwajcarska. Oczywiście. Ale myślę, że wpisując barista bar już za niedługo, bo stronka się bardzo szybko pozycjonuje, bo akurat tutaj działa druga moja firma, więc nie będzie z tym najmniejszego problemu. Już widziałem, że tam jeszcze miesiąc, dwa zaindeksuję wszystko Google i obojętnie gdzie się wystarczy będzie wpisać barista bar i każdy nas znajdzie. Czyli jeśli ktoś by o tym, czy to tylko Polacy mogą otworzyć, czy to otwarci na... Każdy. Mamy w tej chwili, prowadzimy już następne rozmowy, bo zgłaszają się do nas osoby i najprawdopodobniejsze w tym roku będzie jeden Niemiec, który chce otworzyć w Szwajcarii. Chce po prostu nie wiem, chce też coś nowego w życiu, tak? Spodobał mu się ten pomysł, napisał do nas maila, że czytał w gazecie raz, drugi, że super idea, jest baristą 10 lat, ma w Niemczech firmę, gdzie robi eventy, ma 2 bary, ma kawiarki, jest baristą, wszystko pasuje perfektycznie, chce przyjechać do Szwajcarii, otworzyć swoją firmę i po prostu pytał się, czy musi kupować sprzęt, żeby mieć wszystko jednakowe. Powiedzieliśmy, że jak najbardziej, jeżeli widzieliśmy na zdjęciach, że ma bardzo fajny bar, zrobione wszystko, że będziemy po prostu musieli tylko zrobić, żeby obudować płytami, żeby to było jednolite z naszym konceptem, ale Tak. nie musi inwestować od nowa i kupować wszystkiego od nowa, mając swoje kawiarki i maszyny. Czyli teraz już macie 3 lokalizacje, tak? Na tą chwilę. Na dzień dzisiejszy 3 lokalizacje. 1 października jest otwarcie 4 w Bern, w głównej siedzibie w największej poczcie w Szwajcarii. 1 stycznia przyszłego roku jest 3 lokalizacja w Zurichu otwierana, czyli to jest 5, no i jeszcze wszystkie, które są tak nie na 100%. A czy macie też Polaków, którzy to prowadzą, czy...
franczyzna jest objęta przez dziewczynę z Polski. Praktycznie najbardziej wszystko zaczęło teraz na Polakach, no bo ja myślę, że to dla osób też, że tu jest Polak, to łatwiej się dogadać. Tak. I zaczęli się zgłaszać. I ta grupa na Facebooku polska ogromna, więc tam było ogłoszenie, tam dałem ogłoszenie, że Polak prowadzi bar i szuka dla franczyzny. Stamtąd był bardzo duży odzew, więc tak. Ja myślę, że może nie, że Szwajcar nie przyjdzie, żeby otworzyć franczyznę, bo przyjdzie też. A jeżeli nie, ale na pewno przyjdą inni obcokrajowcy, tak? Bo zgłaszają się do nas osoby, które są z z tych wszystkich innych tutaj krajów, gdzie pracują w Szwajcarii już dłużej są, tak? Prowadzą jakieś tam taksówki czy firmy przeprowadzkowe i szukają czegoś nowego. Czyli na tą chwilę wy prowadzicie po prostu jedno stanowisko, czy to razem je prowadzicie i razem robicie kawę i ją sprzedajecie, tak? Tak, 2 miesiące jeszcze, bo ta lokalizacja, która będzie 1 października, jest naszym drugim punktem. I docelowo chcemy mieć 2 punkty swoje, gdzie my pracujemy, a resztę, wszystkie inne punkty będzie franczyzna. Ale te 2 punkty będziemy mieli będziemy właścicielami, tak, jako firma. Coś czuję, że z czasem to po prostu wy już tylko będziecie się zajmowali organizacją tego wszystkiego. Tak, zdajemy z tego sprawę, bo to się inaczej pewnie nie da później, tak? Więc mając 10-20 punktów, Timi jest od całego menu, od pilnowania tego, żeby wszędzie było jednakowo. Przecież to trzeba do każdego punktu minimum raz w miesiącu pojechać, tak? Zgadza się, Więc zgadza. będzie cały czas na wyjeździe. Trzeba jechać dzień tutaj, dzień tutaj, dzień tutaj, dzień tutaj. No a druga strona, kto się będzie zajmował całym marketingiem, reklamą, spotkaniami z firmami, nawet z nowymi osobami, które chcą otworzyć, pilnował budowy. No jest, na pewno tak będzie. Ale na razie jesteśmy na etapie, że musimy mieć 2 swoje, codziennie wstajemy do pracy, jedziemy, sprzedajemy i nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, żeby po prostu tak, żeby mieć pracowników w tych barach, Tak. a pilnować wszystkiego. To potrwa jeszcze. Zgadza się. Oczywiście, no wszystko trzeba czasu. Super, to gratuluję wam w ogóle, super pomysłu i że to się w ogóle tak pięknie wam rozwija. Może jeszcze kiedyś zrobimy taki update, może za rok, zobaczymy ile już jest tych lokalizacji Postęp, pewnie, oczywiście. i co u was słychać, i na koniec jeszcze proszę powiedzcie, a kiedy czas na wakacje teraz będziecie mieli? Czy na tą chwilę już się to się po prostu nie zapowiada na to? W ogóle. Nie, jeszcze nie planuję, nie możemy planować w ogóle. Ja teraz w tym roku musiałam po prostu iść na parę dni do domu, ale Radek też musiała do Polski na parę dni, ale na wakacje, na wycieczkę nie. To nie były wakacje, to był przejazd, tam 2 dni i powrót, tak? Tak. Nie były żadne wakacje. Teraz w barze widzimy, że urlop, te wakacje szkolne w Szwajcarii są bardzo odczuwalne, to praktycznie 50% obrotów, tak? Więc jeżeli nam się uda, to w przyszłym roku, w tym okresie właśnie, co teraz jest, co są te ferie letnie, i to zamkniemy i po prostu zrobimy też urlop. Myślę, że w końcu będziemy musieli. Lokalizacje są otwarte w niedzielę też, więc my pracujemy codziennie. Nie ma żadnego dnia wolnego. I do Zurichu jest od 8 otwarte do 20, więc to jest już 12 godzin, godzina rano na dojazd, godzina na powrót, to jest 14 godzin, plus co najmniej ze 2 godziny przed komputerem na coś, 16 godzin razy 30, no pracujemy dużo. 400, doliczyliśmy, że około 450 godzin każde z nas, czyli jak za 4 albo 5 osób. Dajcie spokój. Czy wy śpicie w ogóle, czy wy na zmianę śpicie? W jedną dobę śpi? Bywało tak, że się tak mijaliśmy, że jak jedno wstawało, jechało, to drugie przychodziło i no, bywało. Ale to tak jest na początku. Wszystko potrzebuje czasu. Tak jest. Zawsze na początku jest dużo pracy, ale widzę, że nie chcę oczywiście zapeszać, ale wszystko idzie
w dobrym kierunku. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za tą super, super rozmowę i posłuchajcie, my planujemy w ogóle w przyszłym roku przyjechać do Polski, to chyba musimy się tam do Was podjechać i napić tej kawy i oczywiście Zapraszamy zamówię ją, bardzo. zamówię ją w taki sposób, abym zapłacił tam tą połowę, tak? Żartuję. Zapraszamy bardzo serdecznie. Fajnie by było właśnie, wiesz, spotkać się może tam na miejscu też, a nagrać krótkie wideo, pokazać Oczywiście. waszą kawiarnię. Super. Bardzo Wam dziękuję za tą super rozmowę. Oczywiście jesteśmy w kontakcie. Życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego i w takim razie może do zobaczenia u Was tam kiedyś na miejscu, jak tam podjedziemy. Może w ogóle będziemy lecieli przez Szwajcarię. Nigdy nic nie wiadomo, to się tam może zatrzymamy. A jeśli nie, no to nagramy kiedyś za rok czy za 1,5 roku kolejny może update, jeśli będziecie w ogóle mieli na niego czas. Nie, no znajdziemy zawsze. Znajdziemy. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni za nagranie, tak. Za zainteresowanie w ogóle naszą osobą. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Super, Dobra, dziękuję. Jesteśmy w kontakcie i do następnego razu w takim razie. Pa, pa. do następnego razu. Cześć. Do widzenia. Hej. Linki do stron naszych partnerów znajdziecie w opisie.